Hejka kochani, witam Was serdecznie w nowym filmiku na moim kanale Polka w Teksasie. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to zachęcam Cię serdecznie do zasubskrybowania, a jeżeli już subskrybujesz, to nie zapomnij wcisnąć dzwoneczka, ponieważ tylko w ten sposób będziesz dostawał powiadomienia o każdym moim nowym filmie. Jeżeli ten film Ci się spodoba, to zachęcam Cię do kliknięcia łapki w górę. W dzisiejszym filmie postanowiłam Wam opowiedzieć o tym, jak ja nauczyłam się języka angielskiego. Bardzo dużo osób o ten filmik prosiło, na Instagramie szczególnie. Dzisiaj jest ładny dzień, mam dobry humor, więc stwierdziłam, że powiem Wam troszkę więcej właśnie o tym, jak to się stało, że mój angielski jest na takim poziomie, na jakim jest teraz. Zapraszam do oglądania. Więc na początku muszę zaznaczyć, że ja w podstawówce nie byłam bardzo dobra z angielskiego. Szczerze mówiąc, byłam jedną z gorszych osób w klasie prawdopodobnie. Pamiętam jak dzisiaj, gdy albo w trzeciej, albo w piątej klasie podstawówki, wydaje mi się, że była to już piąta klasa podstawówki, wywołano mnie do tablicy i miałam odmienić przez osoby czasownik to be i ja nie wiedziałam, co to jest. Nie wiedziałam, że jest I am, you are, he, she, it is. Stałam tam jak wryta, pamiętam do dzisiaj, jak bardzo czułam się zażenowana i nie wiem, czy to był ten moment, w którym zdecydowałam, że muszę coś zmienić, muszę się tego języka nauczyć, ale po prostu idąc do gimnazjum okazało się, że mój język jest na bardzo dobrym poziomie, jestem jedną z lepszych osób w klasie, to samo było w liceum. I tak naprawdę wtedy nie wiedziałam, co się stało i dlaczego tak jest, a teraz patrząc na wszystko, co zrobiłam w przyszłości, patrząc na wszystkie te kroki, które podjęłam, jestem w stanie powiedzieć dokładnie, co zrobiłam i jaki to miało wpływ na mój język. Więc te rzeczy, o których zaraz Wam powiem, w czasie, gdy je robiłam, ja naprawdę nie wiedziałam, że to będzie miało aż tak ogromny wpływ na mój język. Teraz wiem, że właśnie tym działaniom mogę zawdzięczyć to, na jakim poziomie jest mój język. Także jeżeli uczysz się języka, niezbyt dobrze Ci idzie, albo jeżeli po prostu szukasz nowych sposobów na to, żeby ten język polepszyć, to mam nadzieję, że właśnie moje rady i moja historia Ci pomogą. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, było to, że ja bardzo lubiłam muzykę w języku angielskim, no ale oczywiście mój język nie był na takim poziomie, żeby rozumieć, o czym były piosenki, ale bardzo mnie to interesowało, więc za każdym razem, jak jakaś piosenka wpadła mi w ucho, to po pierwsze czytałam tekst po angielsku, ponieważ bardzo chciałam być w stanie śpiewać poprawne słowa, nie tylko to, co wydaje mi się, że tam jest. A po tym, jak już przeczytałam cały tekst po angielsku i nadal, no zazwyczaj jednak nie rozumiałam, o czym śpiewano, czytałam sobie tłumaczenie na polski i dzięki temu widziałam, jeżeli wiedziałam dokładnie, o czym śpiewają, a później sama śpiewałam to samo po angielsku, no to jakby to była taka forma utrwalania tego i uczenia się języka, ponieważ dokładnie wiedziałam, które zdanie oznacza co, no i dzięki temu budowałam moje słownictwo i też gramatykę. Także wydaje to się takie dziwne, niezbyt popularne, nie słyszałam wielu osób mówiących właśnie o tym, że warto to robić, a moim zdaniem naprawdę ma to ogromny wpływ na język i wielkie korzyści. Właśnie czytajcie sobie słowa do Waszych ulubionych piosenek po angielsku i jeżeli nie rozumiecie, albo jeżeli rozumiecie, ale nie zupełnie, to zachęcam Was bardzo do czytania właśnie tłumaczenia. I tak można się nauczyć oczywiście nie tylko angielskiego, ale też każdego innego języka. Właściwie wydaje mi się, że wszystkie kroki i wszystko, co ja robiłam właśnie, aby nauczyć się angielskiego, można przełożyć na każdy inny język i szczerze mówiąc, sama mam ochotę spróbować, czy wszystko to, o czym będę mówiła, działa również na hiszpańskim i postaram się nauczyć hiszpańskiego właśnie dzięki tym taktykom, o których Wam mówię. Kolejną rzeczą było oglądanie seriali i filmów z napisami i jeżeli jesteś początkujący, to polecam oglądać filmy po angielsku z polskimi napisami, aczkolwiek dzięki temu nie nauczycie się języka aż w takim ogromnym stopniu jak oglądanie filmów po angielsku z napisami również w języku angielskim. Warto jest czasami, jeżeli faktycznie jesteś tak bardzo początkujący, pooglądać sobie film po polsku, nawet z polskimi napisami albo po prostu z lektorem, później po angielsku z polskimi napisami i później po angielsku z angielskimi napisami. Naprawdę człowiek jest w stanie bardzo dużo się nauczyć czytając, bo bardzo dużo ludzi jest wzrokowcami, ja sama jestem takim człowiekiem, więc jeżeli ja widzę, jak się coś pisze, to o wiele szybciej to zapamiętuję i po prostu dzięki temu mam ogromne słownictwo w języku angielskim.
Szczerze mówiąc, ja do dnia dzisiejszego oglądam wszystko z napisami angielskimi. To już nawet nie chodzi o to, że nie wiem, co to znaczy, albo że po prostu nie potrafię zrozumieć tylko ze słuchu, ale lubię widzieć, bo wiadomo, mój język jest bardzo dobry, ale nie jest jeszcze na takim poziomie jak native speakerzy oczywiście, więc w każdym filmie, jaki oglądam, w każdym serialu pojawiają się słowa, których nie znam, które domyślam się, co znaczą, aczkolwiek tych słów nie znam, więc widząc, jak się je pisze, o wiele łatwiej jest mi je zapamiętać i po prostu się tego słowa nauczyć. Także polecam Wam bardzo właśnie oglądanie seriali i filmów z napisami. To, jakie te napisy będą, w jakim języku, to jest tylko i wyłącznie zależne od tego, na jakim Ty jesteś poziomie. Aczkolwiek bardzo zachęcam do oglądania z napisami angielskimi, ponieważ czasami w języku polskim skupimy się tylko na tych napisach polskich i nie będziemy w ogóle rejestrować tego, co słyszymy w języku angielskim. Więc jeżeli zmienicie napisy na angielskie, no to jakby Wasza nauka będzie o wiele, wiele szybsza. Kolejnym aspektem, który warto wspomnieć, jest to, że ja nie chodziłam nigdy regularnie na zajęcia prywatne. Chodziłam przez 2 miesiące niecałe, ale też nie jakoś bardzo regularnie. To były jedne zajęcia w tygodniu i część z nich opuszczałam. Chodziłam dlatego, że chciałam zobaczyć, jak to jest, czy faktycznie można się nauczyć czegoś więcej. To było w gimnazjum. Ale szczerze mówiąc, nie dawało mi to nic więcej niż dawałaby mi szkoła, więc szkoda było pieniędzy. Po 2 miesiącach zrezygnowałam, także szkoła naprawdę jest w stanie nauczyć Was języka, jeżeli tylko Wy będziecie chcieli. Fakt faktem, jest tam bardzo dużo ludzi, nie zawsze ma się czas, żeby się odezwać, aczkolwiek samego słownictwa i gramatyki zdecydowanie można się nauczyć. Trzeba w to włożyć bardzo dużo pracy i trzeba chcieć przede wszystkim. Ja wiem, że w szkole jest dość ciężko, bo ma się multum innych przedmiotów, ale jeżeli naprawdę na tym języku Wam zależy, to wyciągnijcie ze szkoły jak najwięcej, bo te pieniądze, które Wasi rodzice wydają na Wasze zajęcia pozaszkolne, moglibyście wydawać na przykład na podróże, bo jakby nie patrzeć, języka najbardziej i najszybciej uczy się w praktyce. Także skupcie się na szkole, naprawdę skupcie się na tym, żeby wyciągać z tego jak najwięcej. Róbcie wszystkie zadania, jakie są zadawane i naprawdę musicie uważać na lekcjach i szkoła naprawdę jest w stanie Wam bardzo, bardzo dużo dać. Wszystko to, co ja umiem, nauczyłam się w szkole lub właśnie w moim wolnym czasie. Nigdy nie miałam dodatkowego nauczyciela, więc wszystko jest w Waszych rękach i ja wiem, że możecie. Kolejna moja porada jest taka, że jeżeli macie możliwość, a tak naprawdę każdy ma w tych czasach z internetem, znajdźcie sobie kogoś, z kim moglibyście rozmawiać po angielsku. Wiadomo, że w klasie czasami łatwiej jest nam mówić po polsku niż po angielsku i tak też nie za bardzo nam się chce, albo się wstydzimy akcentu czy czegokolwiek, ale jeżeli będziemy rozmawiać z kimś, kto jest native speakerem i nie mówi po polsku, no to automatycznie będziemy musieli używać angielskiego. Ja zachęcam do znalezienia native speakerów, ponieważ czasami rozmawiając z osobami z innego kraju, które też mówią po angielsku, one mogą popełniać błędy i Wy popełniacie błędy i w ten sposób razem podłapujecie swoje błędy. A jeżeli rozmawiacie z kimś, kto mieszka w kraju anglojęzycznym, no to prawdopodobnie oni po angielsku będą po prostu mówić całkiem dobrze. Nie fantastycznie, też zdarzają się błędy, aczkolwiek będzie ich o wiele mniej niż osoba, która nie jest native speakerem. Także to zdecydowanie polecam. Dzięki temu będziecie mieli swobodę języka, nie będziecie się bali, bo to moim zdaniem jest bardzo, bardzo duży problem właśnie w szkołach, że nie ma czasu na mówienie. Jest czas, żeby każdy zrobił jakieś ćwiczenie, na sprawdzenie zadania, nauczenie się słówek, ale nie ma czasu na to, żeby każdy się odezwał. I przez to zauważam bardzo często, że ludzie się boją mówić po angielsku. Także nie bójcie się, znajdźcie kogoś, z kim moglibyście rozmawiać, czy to na czacie, żeby po prostu poprawić swoją gramatykę i słownictwo, kogoś, z kim będziecie mogli się albo spotykać, albo porozmawiać sobie na Skype'ie czy na FaceTime, żeby po prostu ten język poprawić i żeby z nim obcować. A jeżeli chodzi o obcowanie z językiem, no to już moja ostatnia porada, która moim zdaniem jest wspaniała, ale nie każdy może sobie na to pozwolić, to podróżuj jak najwięcej, a jeżeli masz możliwość, to przeprowadź się do miejsca, w którym mówi się po angielsku, chociaż na jakąś chwilę, albo może pojedź popracować na wakacje do takiego miejsca. Przebywanie z językiem sprawia, że czujemy się o wiele swobodniej, uczymy się nawet jakby nie wiedząc, że się uczymy, bo po prostu słyszymy cały czas te same słowa, słyszymy jak się je wymawia, także nasza wymowa też zdecydowanie się poprawi. No i przede wszystkim jesteśmy zmuszeni, żeby tego języka używać, a to jest tak naprawdę najlepszy sposób na naukę. Jeżeli musisz, to zrobisz i do tego się to sprowadza. Ja po przeprowadzaniu się tutaj zauważyłam, że mój język się poprawił. Oczywiście mój język już był dobry, tak jak mówię, jestem po filologii angielskiej, ale
nie miałam aż tak wielkiej swobody mówienia, łapałam się na tym, że myślałam, co chcę powiedzieć, zanim to mówiłam, a teraz po prostu cokolwiek, co nie chcę powiedzieć, nie ma to dla mnie różnicy, w jakim języku mówię. To jest też właściwie kolejna porada, nie myślcie o tym, co chcecie powiedzieć, tylko po prostu to mówcie. Przysięgam wam, że osoby tutaj szczególnie nie będą się z was śmiać i cel jest taki, żeby się komunikować. Ja wolę usłyszeć to, jak ktoś mówi z błędami, ale mówi, tak że przynajmniej mogę się domyśleć, o co mu chodzi, niż nie mówi wcale. No bo jakby jeżeli się nie odezwiesz, no to nie ma komunikacji. Także próbować. Najlepiej przebywać z językiem, więc to jest naprawdę, no... Najlepsze, co możecie zrobić, to wyjechać, chociaż na chwilę. Wasz język wam za to podziękuje. No ale jeżeli nie macie takiej możliwości, to tak jak mówię, filmy, seriale i muzyka. Z tymi piosenkami, z tymi tłumaczeniami naprawdę jest to bardzo niedoceniony sposób uczenia się języka, a bardzo go polecam. W ten sam sposób, właśnie mi się teraz przypomniało, możecie czytać książki. Możecie czytać książki po polsku, a jeżeli właśnie już zrozumiecie, o co chodziło, będziecie znali całą fabułę, no to wtedy tą samą książkę możecie sobie zakupić po angielsku i czytać. Już będziecie wiedzieli, o co w całej książce chodzi, więc niektórych słówek nauczycie się z kontekstu, a jeżeli nadal nie będziecie wiedzieli, no to możecie sobie zaznaczać, powiedzmy, że na każdej stronie 10 słówek i je tłumaczyć. I to też jest świetna forma nauki, przyjemna, bo czytacie książkę, którą już znacie i lubicie, a naprawdę w taki sposób można świetnie ten język szlifować. Także to były moje rady i sposoby na naukę angielskiego, też troszkę historii tego, jak ja się właśnie go nauczyłam. Mam nadzieję, że wam to pomogło. Dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli macie jeszcze jakieś inne sposoby na naukę języków, które wam pomagają, które działają, bo akurat może ktoś inny skorzysta, może ja skorzystam w mojej nauce hiszpańskiego. Także jeżeli ten film wam się podobał, to dajcie mu łapkę w górę. Dzięki temu YouTube będzie wiedział, że ten film jest lubiany i będzie go udostępniał dla większej ilości ludzi. Oczywiście zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, kliknijcie na dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o każdym moim nowym filmie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!